What are you doing? These poor ladies, Bonnie. With the trash? Yeah. So glad we got that fireworks the trash. yesterday. I have no problem with that. Hello, our dear audience. This is the evening Airstream studio at Lunchtime. Saying goodbye to us in New York. This is a beautiful campground. This trip was Now we're booked a long here. time ago. Aliens. No przyznam szczerze, że brakuje mi trochę tego częstszego vlogowania, dziennego vlogowania, ale było to niewykonalne, o czym już mówiłem zresztą nie raz. Chciałoby się częściej, owszem, że tak, nadal do tego dążymy, no ale wiecie, było tak, że w pewnym momencie postanowiłem, że wszystko to będzie miało takie ręce i nogi bardziej i nie będę robił filmów o niczym. No i nie udało się. Plany spaliły na panewce. Mieliśmy zrobić film na temat, miała to być druga część filmu Koszty życia w USA w zupełnie innym rejonie, w zupełnie innym miejscu niż południowe New Jersey, Hopewell, New Jersey, i nie udało się. Byliśmy tu przez 2 dni, cały czas padał deszcz. Dzisiaj wyjeżdżamy, musimy w tej chwili odjechać i przestało padać. Słońce jeszcze nie wyszło, ale przynajmniej przestało padać, można się pozbierać. Więc jedyne, co mogę zrobić z tego materiału, to film o niczym. Filmy o niczym są fajne, jak się samemu je ogląda i wraca do własnej przeszłości. Na przykład teraz tak sobie pójść wstecz i zobaczyć, co było 2 lata temu dokładnie tego dnia. Do you know we have a turtle? Yeah, it's so cute. Do you know what his name is? Ricky, Ricky? Lando. Okay, Lando sounds good. Oh, look, get him now. I'm getting him. Oh, he's doing that throat thing. No fajne to jest, bo człowiek zapomina zupełnie, ale dla większości ludzi to ma zerową wartość po prostu. Kilka osób, które cię znają, które są twoimi znajomymi, przyjaciółmi, rodziną, ogląda, a reszta, no to wiadomo, no po prostu nie ma to dla nich żadnego znaczenia, tak? Więc postanowiłem w pewnym momencie, że bardziej to wszystko skonkretyzuję i będę robił filmy takie jak na przykład ten film o pracy Polaków w USA, który w tej chwili jest najbardziej oglądany na naszym kanale. Sezon 2 vloga się skończył, tak w ogóle. Sezon 2, sezony nam się zawsze kończą, czyli tak jakby kolejny rok vlogowania w tak zwany Memorial Day Weekend tutaj w Stanach, czyli pod koniec maja. Jest to ostatni weekend maja, który teraz właśnie też się kończy. Dzisiaj jest Memorial Day, dzisiaj jest poniedziałek. Postanowiłem, że tym razem nie będę robił przerwy. Przerwa to tak właściwie była ostatnio, bo się rozleniwiłem z publikowaniem filmów na tym kanale, więc uważam to za swoją przerwę i dzisiaj już zaczynam od razu sezon 3. To jest pierwszy film 3. sezonu. Narzucam sobie bardziej konkretny grafik. Nie mówię w tej chwili jeszcze jak konkretnie, bo chcę, żeby to po prostu wyszło w praniu i nie chcę rzucać słów na wiatr, zanim nie będzie kilku filmów co najmniej. Tak w ogóle to kilka dni temu byliśmy w Upstate New York tak zwanym, czyli na północ od miasta Nowy Jork, w stanie Nowy Jork, i mieliśmy zamiar tam nakręcić kolejny film z cyklu Koszty życia w USA, ale nie wyszło. Nie zawsze wszystko wychodzi, ale przynajmniej jedno konkretne miejsce odwiedziliśmy. Powiem tak, któż nie słyszał o tym przesławnym, największym wtedy za czasów, kiedy się odbył na świecie koncercie z 1969 roku w miasteczku Woodstock w stanie Nowy Jork. No i tu właśnie jesteśmy, dosłownie za mną, tam na wzgórzu, nie widać za bardzo. Tam jest miejsce, w którym ten sławny, przesławny koncert się odbył. Dzisiaj znajduje się tutaj specjalny pomnik upamiętniający to wydarzenie. 400 000 ludzi publiczność wtedy tutaj była. Niesamowita sprawa. I could see how this would be a really good place for a concert because it has this hill, so even if you were further back you could still see what's going on the stage. Nobody could really get in front of you. So you're saying the terrain is naturally shaped for a perfect auditorium? Exactly. Like nature's auditorium right here. You know there's a town called Woodstock, but they didn't actually have Woodstock there, and everybody gets it mixed up with here. I just got it mixed up. Oh, you just said that? Yes. So I guess you have to fix that now. Too late.
Yeah, this is not Woodstock. Woodstock is some other town, but I wonder why they called it that if it's not the name of the town. I'm sure someone from our audience will know. Wonder why they didn't call it Bethel Woods. Well, now I know why. Woodstock? I don't get Because it. Woodstock sounds so much better. It does, but Bethel Woods, Woodstock. Dude, are you going to this Bethel Woods concert with me? No, dude, we're going to the Woodstock concert. Oh, Woodstock, man. Yeah, peace. You know who else Woodstock is? Do you know the other Woodstock that's famous? It's that little yellow bird on Snoopy. Więc dlaczego mam taki dylemat cały czas? Tak jakby z dwóch stron o tym wszystkim myślę. Z jednej strony chciałoby się robić filmy częściej, tak jak wielu innych youtuberów, którzy mają swoją publiczność, ludzi, którzy cały czas do nich wracają, zawsze ich oglądają. Wiem, że my też takich mamy i w pewnym momencie są w stanie się przerzucić na to, żeby utrzymywać się tylko z robienia filmów. To jest cały czas mój cel, jak najbardziej. A z drugiej strony chcę uniknąć robienia filmów o niczym. There's no other purpose to this video than that. Tak sobie myślę, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach, bo dostępność YouTube'a i łatwość publikowania materiałów filmowych zmieniła wszystko przez ostatnie kilka lat. Kilkanaście może nawet lat? Kilka lat. Kiedyś, żeby zrobić film, trzeba było napisać scenariusz, mieć jakiś konkretny cel, mieć jakiś projekt, jakąś wizję i jakoś to wszystko zgrabnie poskładać do kupy. A teraz po prostu wielu ludzi bierze kamerę i filmuje swój cały, zwykły dzień. Tak jak zresztą my robiliśmy na samym początku tego vloga i tak jakby zdaje relacje ze swojego dnia i wielu ludzi to ogląda, co jak moja własna żona zauważyła, w zasadzie nie jest takie dziwne. I think that's where we were just naturally going. The internet and everything removed the barrier for people to make their own shows like this. I feel like for television shows, if you look at television, it's all about following people's lives. Like all the shows that we watched growing up, and then eventually it became, oh, we're going to start watching reality television, and those shows are supposedly not scripted, but obviously they're scripted. There's always some purposeful thing thrown in the wrench, and with the reality shows of vlogs and stuff on YouTube, there's absolutely no script, so it's just true reality. I mean, look at soap operas themselves. Those are so unrealistically dramatic with like crazy stuff happening. This woman died and then she came back to life and all this. But at the end of the day, people just want to tune in every day and see what happened next, just like you've said. And for those people's lives, maybe they aren't having, you know, multiple deaths in their family and the people coming back to life, but there's still something interesting to pay attention to. Jest to bardzo ciekawe dla mnie osobiście, analiza tego, co właśnie się dzieje w tej chwili, że internet, YouTube jest w zasadzie zasypany filmami o niczym, tak naprawdę. Can I name this episode "This Woman Died and She Came Back to Life"? I mean, you probably never... Did you watch reality? I mean, not reality, but did you watch soap operas? They're so ridiculous. I understand how people get addicted. Yeah, because I do. And it's the same thing, I feel like, for these vlogs. Every day, you've now been connected to this family or this person, and every day you want to see what happens next. Maybe there isn't that crazy drama in their life, but you just want to see what happens next. Ludzie po prostu włączają kamery, zaczynają nagrywać i przekazują światu to, że tutaj mamy nowy kwiatek, tutaj kwitnie nasze drzewo awokado, tu jest kaczuszka na naszym yardzie. Dzisiaj pojechałem na zakupy, wczoraj był piękny zachód, jutro mnie odwiedzają znajomi. Kogo to wszystko tak w zasadzie obchodzi? Well, I've always told you, look, I might get sentimental about this and get emotional, but for me, the vlogging thing is fun to have online, but the coolest part about the vlog is watching it a year later and seeing what we were doing, or watching Sheridan grow up, because that's just crazy. And I know it's a lot of work and effort, so I would never say to you, David, please do that again just so we can have videos of our life, you know, but at the end of the day, that is my favorite part about it. The people who are born in that climate are used to that climate. You have to be an alien being to be used to this. No human being can survive this Well, climate. some people are aliens in our country.
Get 100 marshmallows and dump them on you. Ludzie w dziwny sposób uzależniają się od oglądania życia innych ludzi. Is that a Star Wars character? It sounds like one, but no, I just made up the name. Really? Yes. I think it's a Star Wars character. No, it's not. I w momencie, jeśli ma to już jakąś ciągłość, chcemy wrócić następnego dnia po to, żeby zobaczyć, co było dalej. Is Lando a Star Wars character? Lando Calrissian is a character in Star Wars. I didn't know that, I just made up the name. Ale od tego właśnie ludzie się uzależniają. Pamiętacie tą historię pierwszej dziewczyny, która zaczęła światu pokazywać swoje dzienne życie przez internet, gdzie kamera była włączona cały czas i można było sobie oglądać o dowolnej porze dnia i nocy? Jeśli zacznie się oglądać jakiś serial w telewizji, nawet jakąś tam soap operę, gdzie są tam jakieś losy głównych bohaterów, to też się od tego uzależniamy i chcemy wrócić następnego dnia, żeby zobaczyć, co się stało dalej, tak? Tak to po prostu działa. No i tak, będziemy sobie dalej vlogować. Czego możecie się spodziewać w trzecim sezonie? Na pewno więcej tego, co było, na pewno dużo po polsku, na pewno część po angielsku. Nie ukrywam, że czasami jest nam po prostu łatwiej, ale zawsze będzie to z polskimi napisami, więc nie ma obaw. Plany są dalekosiężne, plany są ogromne. Co z tego wyjdzie, nie wiadomo. Nie chcę zapowiadać za dużo, bo potem może coś nie wyjść i oczywiście będzie zawód i niedosyt. Lepiej najpierw zrobić i potem pokazywać. And if anybody knows how we can make a living, please leave us messages in the comments. Because we're constantly trying to figure out how to make a More living. subscribers, man. That's the only way. I mean, That's not the only way. I mean, we are always trying to reach out to businesses, to do videos, and to do of course photos. that's not the only way, but a little summary in numbers. When we were starting second season of this vlog a year ago, right? We had, just out of the top of my head, around 600-700 subscribers. And now, starting third season, we have almost 9,000. So how many do you predict for the fourth season? I have no idea. Hopefully, 20-30,000, but look how it accelerated from last year exactly the same time. We just need to catch some viral video, like a cat riding on a horse or something. So Blue Dog, keep filming. get on the horse. What are you waiting for? Tym, którzy byli z nami od początku i tym, którzy dołączyli w ciągu drugiego sezonu, oczywiście wielkie dzięki. Zostańcie z nami, będziemy nadal robić filmy o niczym, jak również filmy o rzeczach bardzo konkretnych. To wszystko dopiero się zaczyna. But I was thinking, isn't it funny how when I booked this campground, I said to you, this looks like some hippie place on the website, and now I see that their branding was accurate. I didn't know we were near Woodstock until you said that this morning. Really? Mm-hmm.